To nagranie jest dla Ciebie, jeżeli doświadczasz dużo negatywnych myśli lub emocji, bądź tkwisz w sytuacji, która nie jest dla Ciebie dobra, na przykład w jakiejś toksycznej relacji. Witaj piękna duszo, mam na imię Joanna i wspieram w odkrywaniu wewnętrznej mocy. I dzisiaj chciałabym z Tobą porozmawiać na temat akceptacji. Jest to temat dość popularny w rozwoju osobistym, w rozwoju duchowym. Natomiast przyjrzyjmy się troszkę akceptacji. Co to znaczy w ogóle akceptować? Czy nie masz wrażenia czasem, że jeżeli starasz się coś zaakceptować takim, jakie jest, to okazuje się, że to nie jest takie proste? Podziel się proszę w komentarzu, jakie masz doświadczenia w tym zakresie. Bo ja zauważyłam, że właśnie jak bardzo staram się coś zaakceptować, powiedzieć, tak, akceptuję tą sytuację, to tak naprawdę mocno się do tego zmuszam i nie jest to takie naturalne. I bardzo się cieszę, że trafiłam na nauki Matta Kahna, który w jednym ze swoich wykładów naucza na temat radykalnej akceptacji. I w ogóle ten wykład jego został także przetłumaczony na język polski i został umieszczony w jednej z moich ulubionych książek, mianowicie Najważniejsza odpowiedź. Bardzo zachęcam do lektury tej książki. I Matt Kahn zachęca do zmiany słów akceptuję coś na to jest ok, bądź to jest w porządku. I zastanów się chwilkę, jak odczuwasz te słowa. Bo ja właśnie zaczęłam sobie od jakiegoś czasu eksperymentować właśnie ze słowami. To jest w porządku, to jest ok. Na cokolwiek, co się we mnie pojawia. Czyli jeżeli czuję jakieś emocje złości, smutku, nie wiem, poczucia winy, to wtedy mówię sobie, to jest ok, to jest w porządku, że tak czuję. Także tak samo reaguję na myśli. Jakiekolwiek myśli by się nie pojawiały, nawet takie, które mi się nie podobają i których nie lubię, bo przecież nie muszę lubić wszystkich moich myśli, które myślę, dlatego że przecież to nasz umysł produkuje te myśli, czasami zupełnie bezwiednie, czasami one nie są w ogóle myślami, które chcielibyśmy pomyśleć. Zgadzasz się ze mną? Też tak jest w Twoim przypadku? Więc dlaczego miałabym się złościć na siebie? Dlaczego miałabym się złościć na mój umysł, że myśli jakieś myśli, jeżeli one po prostu się same tworzą? Więc mówienie do siebie to jest ok, że tak myślę, czy tak czuję, czy nawet tak się zachowuję i tak postępuję w jakiejś sytuacji, to jest dla mnie poczucie takiej olbrzymiej lekkości. Nagle taka wielka lekkość wchodzi do mojego życia, gdy właśnie zaczynam to praktykować. Więc proszę zastanów się i poczuj to przez chwilkę w sobie. Jak to jest właśnie powiedzieć, to jest ok na każdą myśl, każdą emocję i każde zachowanie, które w Twoim życiu się pojawia. Bo Matt Kahn nawet właśnie w swoim wykładzie powiedział, że jeżeli dopuścimy i zaakceptujemy właśnie wszystkie myśli, emocje, wszystkie nasze zachowania, postępowania, decyzje, to na tyle podnosimy wtedy swoją wibrację, że okazuje się, że właśnie żadne już negatywne myśli, negatywne emocje, czy takie automatyczne zachowania, które wynikają z jakichś właśnie programów, wzorców, w ogóle nie mają racji bytu, bo podnosimy na tyle swoją wibrację, że te negatywne myśli, te negatywne emocje, czy właśnie te zachowania wynikające ze wzorców w ogóle nie mają racji bytu, w ogóle nie współgrają z tą wibracją tej radykalnej akceptacji. Czy to nie jest fascynujące? Bo dla mnie jest to ostatnio temat niesamowicie ważny i bardzo dużo jakby mojej uwagi ma ten temat. I dużo właśnie praktykuję tego akceptowania wszystkiego, ale właśnie ze słowami to jest ok, to jest w porządku. Nawet czasami mówię sobie, że mam prawo się tak czuć, że mam prawo tak myśleć. To jeszcze dodatkowo mi dodaje mocy.
Natomiast bardzo ważna rzecz jeszcze związana z w ogóle tym akceptowaniem i mówieniem sobie, że to jest w porządku, to jest ok, jest to, że nie akceptujemy żadnej sytuacji czy też okoliczności, w której czujemy się źle. Czyli ta akceptacja nie dotyczy żadnych toksycznych relacji, nie dotyczy żadnych sytuacji, w których nie czujemy się w pełni wartościowi, gdzie nie czujemy się w pełni mocy, gdzie czujemy się po prostu źle. Więc ta reguła nie ma tutaj absolutnie zastosowania. A co się bardzo często dzieje, że my właśnie tak nawet korzystając z tych nauk właśnie tego, że akceptuję wszystko, co się pojawia, możemy czasami się tak tłumaczyć, że okej, akceptuję tą sytuację taką, jaka jest i tak naprawdę nic nie robię w tym kierunku, żeby ją zmienić, bo boję się, jakie by były następstwa mojej decyzji, w ogóle boję się tego nieznanego. Czy zdarzyła Ci się może taka sytuacja? Bo ja na przykład w swoim życiu miałam bardzo dużo sytuacji takich, gdzie z jakiegoś powodu obawiałam się swoich decyzji, obawiałam się podjęcia kroków i wyjścia z sytuacji, które nie były dla mnie dobre. I na przykład teraz przypomina mi się konkretny związek z mojego życia, związek partnerski, w którym byłam wiele lat temu i to był taki długotrwały związek, w którym po jakimś czasie takie pierwotne zauroczenie zupełnie wyparowało, gdzie w ogóle między nami nie było żadnej bliskości emocjonalnej, fizycznej. Nie czułam się w ogóle w pełni sobą, nie czułam się akceptowana w tym związku taką, jaką jestem. Czułam, że cały czas muszę pracować, musimy pracować nad tą relacją. Czułam się w tej relacji naprawdę źle. Ale tkwiłam w niej przez wiele lat, bo bałam się podjąć tą decyzję. Bałam się, że nic lepszego mnie nie czeka, że tak naprawdę nie zasługuję na nic lepszego. Czy Tobie zdarzyła się podobna sytuacja, a może inna sytuacja, z której nie potrafiłaś, nie potrafiłeś wyjść? Podziel się w komentarzu, bo jest to temat, który myślę, że dotyczy bardzo wielu osób. Natomiast w momencie, kiedy w ogóle podnosimy swoją wibrację, akceptując wszystko, właśnie, czyli nasze wszystko, tutaj zaznaczę znowu, akceptując nasze myśli, akceptując emocje, akceptując nasze zachowania, to wtedy podnosimy swoją wibrację w ten sposób, żeby w ogóle zrobić przestrzeń na zadanie sobie pytania, co w moim życiu sprawia, że nie czuję harmonii, albo co w moim życiu sprawia, że nie czuję się w pełni mocy. Jakie decyzje odkładam, jakich decyzji unikam, czego nie chcę dostrzec w moim życiu. Wtedy w ogóle pojawia się przestrzeń na to, żeby zadać sobie w ogóle takie pytania. Co jest w moim życiu takiego, że sprawia, że właśnie cały czas czuję się niepełnowartościowa, nie w pełni mocy, niewystarczająco piękna, albo niewystarczająco atrakcyjna, czy niewystarczająco inteligentna itd., itd. Więc zadaj sobie teraz te pytania. Może zaobserwujesz właśnie w swoim życiu jakiś obszar, który wymaga zaopiekowania. Bo Matt Kahn tutaj też bardzo pięknie zaprasza do użycia właśnie takich cudownych słów, cudownego w zasadzie pytania jeszcze dodatkowego, właśnie jak jesteśmy w jakiejś takiej trudnej sytuacji, z której wydaje nam się, że nie widzimy żadnego wyjścia. Zaprasza do zadania sobie pytania, jeżeli wszystko mógłbym zyskać, a nic stracić, to co bym w danej sytuacji zrobiła? Co bym zrobił? Jak bym postąpiła? Jak bym postąpił? Co bym wybrała? Co bym wybrał? I to jest bardzo ważne pytanie, więc jeżeli możesz,
to zastanów się nad nim w tym momencie przez moment. Możesz nawet na momencik zamknąć oczy, możesz skontaktować się ze swoim sercem i możesz zadać sobie to pytanie ponownie. Właśnie myśląc o jakimś obszarze, w którym czujesz dysharmonię, gdzie nie czujesz się komfortowo, gdzie nie czujesz się dobrze. I zadaj sobie to pytanie, tak płynące z głębi serca. Jeżeli mogłabym wszystko zyskać, jeżeli mógłbym wszystko zyskać, a nic stracić, to co bym wybrała, co bym wybrał? Co bym zrobiła, co bym zrobił w tej sytuacji? I pozwól, aby ta odpowiedź do Ciebie przypłynęła. Pozwól, aby to się pokazało, aby wyszło to na powierzchnię. Bo to jest bardzo ważna informacja dla nas. Dlatego, że my bardzo często właśnie boimy się dokonać jakiejś decyzji. Tkwimy właśnie w relacjach, w pracy, w jakichś sytuacjach z innymi ludźmi, które nam nie służą, bo boimy się podjąć decyzję, boimy się, że coś stracimy. Ja na przykład tkwiłam właśnie w tej relacji i dopiero jak doszło do takiej sytuacji właśnie nie z mojej strony, tylko ze strony właśnie mojego ówczesnego partnera, że doszło do rozpadu tej relacji, to nagle się okazało, że ja mam bardzo dużo opcji przed sobą, że nagle pojawia się we mnie moc, której wcześniej w ogóle nie dostrzegałam. Myślę, że tak, ja potrzebowałam bardzo mocno tego doświadczenia, aby tak przysłowiowo odbić się od dna i na nowo albo już prawdziwie zakwitnąć. Więc nigdy nie jest tak, że nie mamy wyjścia z żadnej sytuacji. To, że nie widzimy pozornie wyjścia, to jest tylko podszepty, to są tylko podszepty naszego umysłu czy naszego ego, które boi się zmiany. Więc pozwól sobie właśnie pobyć z tym pytaniem. Co byś zrobił, co byś zrobiła, gdybyś nic nie mogła stracić, nic nie mógł stracić, a wszystko zyskać? To jest bardzo ważne pytanie. I chciałabym jeszcze tutaj nawiązać do filmików, które wcześniej nagrałam. Bo nagrałam filmik na temat jak się chronić przed agresją, agresywnymi ludźmi. I chciałam tutaj bardzo mocno zaznaczyć, w ogóle umieszczę linka do tego filmiku pod tym nagraniem, abyś, jeżeli nie widziałaś, nie widziałeś tego nagrania, abyś mógł też obejrzeć. I chciałam tylko zaznaczyć, że akceptowanie czy też szacunek i wysyłanie miłości do drugiej osoby, aby właśnie w ten sposób chronić się przed agresją i tak reagować na agresję z drugiej strony, to wcale nie oznacza tkwienia w długiej właśnie relacji z partnerem czy partnerką, gdzie dochodzi do jakiejkolwiek agresji na poziomie fizycznym, słownym, psychicznym. Bo w relacjach partnerskich takie sytuacje nie mogą mieć miejsca. No oczywiście jesteśmy ludźmi i możemy się zdenerwować, może się zdarzyć jakaś sytuacja, gdzie nakrzyczymy na naszego partnera, to jest naturalne. Natomiast ja teraz mówię też o takich sytuacjach, gdzie ta agresja jest na porządku dziennym i to nie jest okej. To nigdy nie jest okej. I takie sytuacje wymagają zmiany. Takie sytuacje wymagają właśnie najpierw akceptowania, czyli mówienia sobie, to jest okej, to jest w porządku, że ja mam te emocje, że ja mam te myśli, że ja tak się zachowuję, jednak nie akceptuję tej sytuacji, bo z miłością do siebie, będąc w miłości do siebie, w pełnej miłości do swojego serca, nigdy nie tkwimy w sytuacjach, które sprawiają nam ból, które nie są przejawem miłości do siebie. Więc tutaj
takie wysyłanie tej miłości i akceptowanie mocy, szanowanie mocy i suwerenności drugiej osoby tyczy się sytuacji, nie wiem, pojedynczych w relacji, bądź też z jakimś współpracownikiem, z którym musimy pracować, czy z osobą w naszej rodzinie, a na pewno nie powtarzających się sytuacji w relacji partnerskiej. I tak samo też się chcę odnieść do nagrania na temat wyrównania w relacji, gdzie dzieliłam się kluczową zasadą dla utrzymania właśnie szczęścia i miłości w związku. I tam mówiłam o wyrównaniu w dobrym i złym. Też umieszczę linka do tego nagrania pod spodem, pod tym nagraniem. I co jest ważne, tam posłużyłam się przykładem zdrady, że w przypadku zdrady możemy wyrównać w złym, robiąc coś mniejszego, ale też może niekomfortowego dla drugiej strony. Natomiast to tylko był przykład i nie chciałabym, żebyście traktowali to jako regułę, że tak postępujemy w przypadku zdrady. Bo jeżeli po pierwsze zdrada nie wystąpiła raz, się powtarza, albo w ogóle wystąpiła raz, ale my z tym się bardzo, bardzo źle czujemy i są w nas takie emocje dużego smutku, nie wiem, nawet jakiegoś poczucia winy, złości wobec siebie, wobec partnera i nie jesteśmy w stanie z tego wyjść, akceptujemy te myśli i te emocje, które się pojawiają, ale jesteśmy z nimi. W związku z tym to też jest bardzo mocny sygnał do tego, aby zakończyć taką relację, aby pomyśleć o sobie i znowu właśnie zadać sobie to piękne pytanie. Jeżeli mogłabym wszystko zyskać, a nic stracić, to co bym zrobiła, co bym zrobił, jakbym postąpiła, jakbym postąpił, jakbym wybrała, jakbym wybrał w tej sytuacji. Więc zostawiam Cię z tym pytaniem, bardzo mocnym, silnym pytaniem, które może dać rozwiązanie wielu trudnym sytuacjom. I na ten moment bardzo Ci serdecznie dziękuję za uwagę i przesyłam Ci dużo miłości.